Witam Was na kolejnym Powerwalku ze mną. Dzisiaj temat błędów i w ogóle trudności w życiu, które pokonujemy, jakie pokonujemy. I chciałam, żebyśmy się razem dzisiaj zastanowili, czy błędy i różne trudności i to, że my czasem coś interpretujemy, że nie daliśmy rady, czy rzeczywiście są to przeszkody w życiu, czy są to szanse i jakieś takie małe trampoliny do tego, żeby rozwijać się dalej i szukać nowych rozwiązań. I na tym chciałabym się dzisiaj skupić. No i oczywiście wrócić do tego, jak w tym temacie inspiruje mnie i czego uczy mnie młodzież, dlatego że jestem psychologiem sportu, psycholożką. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą i dziećmi i one są w ogóle gigantyczną inspiracją w moim życiu. Dla tych, którzy oglądają Powerwalki ze mną, to już o tym wiecie, że staram się zawsze do tego nawiązać, więc bardzo Was zapraszam do dzisiejszego Powerwalka ze mną. Nazywam się Julka Badowska i przez najbliższe paręnaście minut będziemy sobie spacerować razem. Skąd pomysł na dzisiejszy temat i dzisiejszy odcinek? Inspiracją dla mnie są chyba w tym temacie trzy, jeżeli dobrze o tym myślę teraz, trzy sytuacje. Pierwsza to jest moja praca, czyli jak rozmawiam z zawodnikami o błędach. Oni przeważnie przychodzą z tym, że się stresują, ale potem jak zaczynamy drążyć, czym się stresują, bardzo często stresują się tym, że popełnią błąd. Dlatego, że w sporcie bardzo często wymagamy idealnego występu. Ale wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby błąd był przeszkodą do uprawiania sportu dalej. I tak na przykład wyobraźcie sobie mecz właśnie, nie wiem, hokeja, piłki nożnej, czegokolwiek, w jakimkolwiek sporcie drużynowym, gdzie nikt nie popełnia błędu. Generalnie nie można sobie chyba wyobrazić do końca takiego meczu, no bo jak by to wyglądało i w ogóle jak strasznie nudne by to było. Więc nie ma występu, nie ma prób, nie ma sportowej aktywności w pewnym sensie bez różnych małych błędów i potyczek po drodze. I nie mówimy tylko o treningach, bo treningi do tego są i wiemy, że błędy w ogóle są tym rozwojem, który jest nam potrzebny. Błędy czy właśnie różne trudności, które pokonujemy, są tym właśnie potrzebnym nam rozwojem, tylko że dużo się o tym mówi, a nie do końca się mówi, jak to sobie zamieniać. Przede wszystkim w moim odczuciu właśnie trzeba to sobie zamieniać w głowie w ogóle jako filozofię myślenia o błędach i myślę, że to jest klucz i właśnie różne takie inspiracje i przykłady mi pomogły zmienić moje nastawienie, nawet w kontekście powerwalków trochę. To jest taka moja inspiracja też do tego odcinka, bo sama szukam swojego sposobu, czy tego, żeby się dobrze czuć na tych spacerach z Wami. I też miałam taki moment, że zaczęłam się zastanawiać, dobra, no ale czego się boję? Czy się boję? Że popełnię błąd? No w sumie chyba nie, ale jakiś taki odruch jest, że ojej, a co jak coś powiem, albo gdzieś się pogubię. Więc inspiracją do tego odcinka byłam również ja sama dla siebie i szukanie jakiejś mojej autentyczności w tych spotkaniach z Wami. Ale wracając do sportu, no to właśnie wyobraźcie sobie mecz, gdzie nikt nie popełnia błędu. No wtedy byśmy i my się zanudzili jako widzowie i sportowcy, no co, idealne podania, idealny strzał. Potem zaczyna druga drużyna, ale to już i tak znaczy, że druga drużyna popełniła błędy, bo gdzieś w obronie nie dała rady. Więc nie ma takiej opcji, żeby nie popełniać w sporcie błędów. I teraz im szybciej sportowcy, z którymi pracuję, się zaprzyjaźnią z tymi błędami, tym szybciej idą po prostu dalej. I byłam ostatnio właśnie na meczu koszykówki w weekend, gdzie widziałam na własne oczy, gdzie zawodnik popełnił błąd, miał pretensje do sędziego i przez 3 kolejne akcje w myślach cały czas był w tym błędzie. Mimo że błąd nie był znaczący i nie wpływał na przebieg meczu i na wynik meczu, to on 3 kolejne akcje osłabiał całą drużynę tylko dlatego, że przeżywał ten błąd, gdzieś tam coś machał do sędziego cały czas, tłumaczył coś swoim kolegom, którzy już byli skupieni na następnych akcjach. Więc zostawanie też w tym błędzie za długo, tak, nie wyciągnięcie, akceptacja, wyciągnięcie wniosku i lecę dalej, tylko zostawanie w tym błędzie będzie bardzo nas w życiu spowolniało, ograniczało i obciążało.
No ale sport to jest jedna taka moja inspiracja. Druga moja inspiracja to jest hasło, które widziałam i może które wrzucę po tym odcinku, czyli to, że, i to jest moja inspiracja w kontekście dzieci do tego odcinka, to, że jak dziecko się uczy chodzić, to jak się przewraca, to nie myśli sobie, dobra, nie daję rady, nie nadaje się, już nie będę próbował. Tylko dziecko w takiej sytuacji wstaje, próbuje dalej. I też co robią dorośli w takiej sytuacji? Jak dziecko się wywraca, a uczy się chodzić, to biją brawo i się cieszą. I tak zachęcają je do tego, żeby próbowało dalej. Więc pytanie moje do nas wszystkich, czemu nie robimy tego dla samych siebie? Czemu jak popełniamy błąd, się nie uśmiechamy, sobie myślimy, super, że próbowałem, próbuję dalej i nie robimy tego dalej. Wydaje się dość oczywiste i dla mnie to jest właśnie taki game changer, powiedzmy, w myśleniu. Przecież dziecko się tym nie przejmuje. Nie jest mu wstyd w tym momencie, nie jest mu źle w tym momencie, że popełniło błąd. Tylko to nie był do końca błąd, to była nauka. To był krok za bardzo do przodu, to był krok za bardzo, tak na przykład właśnie za bardzo się wychyliłem do przodu, gleba do przodu, za mało się wychyliłem, to była gleba do tyłu. I się poprzez to uczy i tak samo my się dalej uczymy. Dalej jesteśmy ludźmi, którzy zbierają doświadczenia po to, żeby znaleźć jakieś takie właśnie optimum i żeby z tych błędów czy trudności wyciągnąć wnioski po prostu. Więc zachęcam Was do tego, żeby tak spojrzeć na różne trudności, które przechodzimy i wyzwania, bo wyzwania czasem ciężkie, ale sprawiają, że się rozwijamy, tak jak ja z Wami teraz. Następna taka moja inspiracja do tego tematu dzisiaj to zawodnicy, z którymi pracuję w gabinecie, nastolatki z kolei, teraz nawiążę do nastolatków, którzy przychodzą i w wieku, nie wiem, 16, 14 może jeszcze rzadziej, 16, 17 lat raczej przychodzą i mówią, nie, no ja już jestem w tym wieku, że już powinienem. Że już albo, że nie powinienem był się tak zachować, albo nie powinienem robić takich błędów, albo ja już w tym wieku powinienem wiedzieć, co chcę robić dalej. No i ja się zawsze właśnie zastanawiałam, skąd się to wzięło. Że oni, wydaje mi się, że w wieku 16 lat, który jest wiekiem przewidzianym na to, żeby jakby drugą falą po nauce chodzenia, jest momentem w życiu, w którym jest przewidziane to, żeby właśnie popełniać różne błędy społeczne, naukowe, każde, z wyborem studiów nawet i zmian, szukaniem tej swojej drogi życiowej i nie da się inaczej znaleźć drogi życiowej niż popełniając błędy, albo robiąc gafy, albo mając wpadki. No i zaczęłam się zastanawiać, z czego to wynika i rozmawiać z zawodnikami o tym w gabinecie. No i wynika to z tego, że po pierwsze my jako dorośli mówimy im, że już powinieneś, albo czegoś nie powinieneś jeszcze w tym wieku, albo już powinieneś. I nastolatki mają taki obraz, że już jestem prawie dorosły, to już powinienem wiedzieć, czy właśnie chcę być na pewno tym sportowcem, czy nie chcę nim być. Albo czy właśnie te błędy to powinienem był, albo nie powinno mnie już bawić coś tam, bo już powinnam być teraz poważna. Kiedy nie być poważna w życiu, jak w wieku właśnie 16-17 lat jeszcze. I idąc dalej tą myślą, to doszłam do tego, że my jako dorośli nie pokazujemy dzieciom, nastolatkom, jak my sobie radzimy z błędami, jakie popełniamy. I cały czas próbujemy siebie wyidealizować, jeżeli można tak powiedzieć, w ich oczach. Nie pokazujemy, jak sobie radzimy z błędami, nie pokazujemy, jak sobie radzimy z trudnymi emocjami, do których znowu zaraz przejdę, więc będzie nawiązanie do naszego poprzedniego powerwalka, do którego, jeżeli ktoś nie przesłuchał, to namawiam, bo często będę się bardzo odnosiła do niego. Ten powerwalk o emocjach dla mnie jest taką jakąś podstawą i będziemy do niego wracać. Ale w momencie, w którym dzieci nasze i nastolatki nie widzą błędów, które popełniamy i jak sobie z nimi radzimy, no to nie uczą się, jak sobie z nimi radzić. No bo myślą, że my jako dorośli jesteśmy idealni, nie popełniamy błędów, nigdy nie płaczemy, nigdy się nie złościmy. Znaczy złościmy to akurat widzą, jak się złościmy, ale nie przepraszamy za to, tylko gdzieś zawsze zostajemy w tym, że to była ich wina. No i oni potem mają taki obraz dorosłych, że oni już coś powinni, że jeszcze czegoś nie powinni, że już muszą i właśnie nie mogą popełniać błędów, tylko że już się wymaga od nich takiego idealnego zachowania. No i myślę, że to jest właśnie taka nasza główna, jedna z głównych
poza zmianą w ogóle nastawienia do trudności, to jest taka rzecz dla nas do pracy, czyli pokazywanie trudności, błędów, wpadek dzieciom, z którymi mamy do czynienia. Bo po pierwsze, wtedy oni będą się uczyli, jak sobie z nimi radzić, czyli wychowujemy ich trochę tak, jak chcemy. Czyli jak mam trudność, to sobie radzę w ten i w ten sposób. Jak mam smutek, to sobie radzę w ten i w ten sposób. I oni wtedy zaczynają się uczyć, jak reagować po prostu. A tego przeważnie chcemy w kontekście wychowania. Pomagać dzieciom przechodzić trudności, ale nie ma lepszego sposobu niż modelowanie tego, jak to zrobić. Więc to jest taki pierwszy aspekt tego, tak? Właśnie pokazywanie, jak ja sobie radzę z błędami. I też na przykład znowu przykład dzisiaj z mojej pracy, czyli to, że jak ja pracuję z zawodnikami, to czasem specjalnie im pokazuję, że czegoś nie wiedziałam, jak napisać ortograficznie, bo nie jest to jakaś moja super mocna strona, albo że czegoś zapomniałam, albo że pokazuję im, że nie zawsze wszystko jest idealnie. I wiem, że bardzo, bardzo zyskuję wtedy w ich oczach, że rozmawiamy o emocjach i to jest właśnie to, do czego to jest ten drugi podpunkt. Rozmawiamy o emocjach i że ja sobie radzę z tą sytuacją, która jest dla mnie trudna, ale pokazuję, jak można z niej wybrnąć. I wiem, że ja bardzo wtedy zyskuję w ich oczach i bardzo oni chcą się dowiedzieć wtedy, na takim zamodelowanym przykładzie, oni chcą się bardzo dowiedzieć wtedy, jak ja się nauczyłam sobie z tym radzić. I drugi właśnie ten aspekt, które się łączą, a ja najpierw to połączyłam, a potem teraz uciekam w emocje, to żebyśmy my się zastanowili, czego my się w ogóle boimy w popełnianiu błędów, w trudnych sytuacjach, bo w moim odczuciu, tak, zadajcie sobie to pytanie, może zrobię tutaj przerywnik w ciszy, żebyście się zastanowili. Boję się, tak, że właśnie, nie wiem, mam duże wyzwanie w pracy, boję się go podjąć, jest mi w jakiejś sytuacji trudno, to czego ja się boję? Czemu mam wątpliwości? Czy dam radę? Co tam się pojawia? Że nawet jak się nie uda i coś pójdzie nie tak, jak chciałem, to czego my się ostatecznie boimy w tej sytuacji? 3, 2, 1, zastanowiliście się? W moim odczuciu, jestem ciekawa, możecie napisać teraz, co to mogło być, ale w moim odczuciu bardzo boimy się tego, jak się będziemy czuć, jak coś nie wyjdzie. Czyli właśnie wracamy do tematu emocji mojego ukochanego. Czyli coś mi nie poszło tak, jak chciałem, no i co ja czuję po. Nie boimy się tego, że to nie pójdzie, no bo to o czym rozmawialiśmy, to, że nie poszło, to jest fakt, po prostu suchy fakt, że coś mi się nie udało, czegoś nie zrobiłem, nie dowiozłem, zapomniałem, trudno. To są po prostu fakty, ale jak ja się będę czuł? Jak ja się będę czuł? I co? Będzie mi wstyd, będę bezsilny, bezradny, okażę jakąś słabość. To jest też, myślę, że coś, o czym warto tu wspomnieć, że okażesz słabość. Tylko czy my okazujemy słabość, jeżeli coś nam nie wyszło, czy okazujemy siłę, że próbowaliśmy i chcemy spróbować znowu i chcemy się na tym czegoś nauczyć? To jest kolejne pytanie do Was. Bo w moim odczuciu ta osoba, która sobie potrafi poradzić z emocjami, która nie ma problemu z tym, że się popłakała, która nie ma problemu z tym, że się przyzna, kurczę, jeszcze nie dałem rady, muszę jeszcze się więcej dowiedzieć, to jest silna osoba w jakimś sensie mentalnie, a nie ta, która wszystko ukrywa, bo właśnie boi się na przykład wstydu. Przeważnie to będzie wstyd w moim odczuciu, że się boimy, że będzie nam bardzo wstyd. Wstyd jest trudną emocją, do której kiedyś myślę, że przejdę. Wstyd jest trudną emocją, więc pytanie, czy my się boimy rzeczywiście błędu, czy tego, jak sobie po nim emocjonalnie sami ze sobą poradzimy. Bo w moim odczuciu bardziej boimy się tego, jak się będziemy czuć. A skoro już mamy przerobiony troszeczkę temat emocji, to wiemy, że wtedy namierzam tą emocję, biorę oddechy, układam się z tą emocją. Ona mi krzywdy nie robi, jest po prostu nieprzyjemna. Chwilę sobie z nią radzę. I idę dalej. Coś też, co super powiedziała Salma Hayek kiedyś w jakimś wywiadzie, że jeżeli popełniam błąd i sama się z nim szybko konfrontuję, to nikt nie jest w stanie mnie nim zranić, jeżeli biorę go jako mój, tak? Bo tu wracając do sportu, wyobraźcie sobie, i tak też rozmawiam z zawodnikami, że któryś zawodnik, nie wiem, nie strzela, tak? Miał okazję, nie strzelił.
i podbiega do niego przeciwnik, który się go tam, dobra, ty to lepiej już w ogóle nie oddawaj strzałów, bo masakra, no, wstyd i tyle. I w ogóle się nie nadajesz i lepiej nie podchodź już więcej do strzałów. I na to my zamiast się wkurzyć i zdenerwować i sfrustrować i poczuć się słabym, odpowiadam mu na to, wiem, stary, ale dzięki, bo ja trenuję strzały, bo dalej nad tym pracuję. To jest jakaś taka ciągle moja rzecz do pracy. Dzięki. Bang. Tak? Jeżeli my akceptujemy nasze błędy, jeżeli akceptujemy, że jest to jakaś nasza właśnie taka trampolina i droga do rozwoju, no to nie ma jak się trochę jej wstydzić w jakimś sensie. Znaczy, żeby nie było, jak poczujemy wstyd, to jest też okej, to jest właśnie dla nas lekcja. Ale czy ona jest aż taką ciężką lekcją, że nie warto czasem próbować? Wydaje mi się, że nie. Dlatego podsumowując trochę dzisiejszy nasz Power Walk o błędach, to chciałabym, żebyście wynieśli z niego to, że błędy, właśnie trudności, pokonywanie są trudne emocjonalnie, na pewno, ale nie są niczym, co by nas rzeczywiście w życiu było w stanie zatrzymać czy blokować. Tak, one są rzeczywiście jakimiś krokami. Pomyślcie sobie o różnych sytuacjach, które dla Was były właśnie trudne czy były błędami, a ostatecznie wyszły Wam na dobre. I ostatecznie, że czuliście ten wstyd wtedy, ale sobie poradziliście. Albo byliście źli na siebie, albo było Wam bardzo przykro, ale sobie poradziliście. I w sumie te właśnie błędy, trudne sytuacje albo pokierowały Was w dobrą stronę, ostatecznie w tą stronę, z której jesteście zadowoleni, albo pokazały Wam, że Wam na tym zależy i że chcecie właśnie coś tutaj dopracować się, nie wiem, douczyć, dotrenować, jeżeli jesteśmy sportowcami, tak, żeby właśnie wiedzieć więcej. I to nawet a propos Mateusza, którego pozdrawiam, to też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jego najwięcej nauczyły te 4. miejsca, czyli te najtrudniejsze w sporcie miejsca, 4. miejsca, bo pokazały mu, gdzie chce czegoś więcej. I jeszcze coś było takiego, co rozmawialiśmy o tym. Wiem, bo też pracuję z jednym żeglarzem i on gdzieś tam popełniał falstarty. Jak rozmawialiśmy o tym żeglarzu z Mateuszem, to właśnie on też powiedział, że popełniał bardzo dużo falstartów, ale na tym też się nauczył tak dobrze startować. Tak? I myślę, że to jest jakaś taka najlepsza przenośnia i najlepsze podsumowanie tego dziecięco-sportowego spotkania naszego na Power Walku. Czyli właśnie, że te trudności, te trudniejsze sytuacje, tak jak rozmawialiśmy, ta motywacja unikania, nieprzyjemne emocje uczą nas tego, że coś chcemy zmienić, coś chcemy działać. Więc zachęcam Was do zaprzyjaźniania się ze swoimi trudnościami, ze swoimi błędami, z sobą nieidealnym, bo nie ma ideałów, ale z sobą wystarczającym i dość dobrym i fajnym takim, jakim jesteście i jaką ja się czuję też, bo to też jest praca, którą ja zrobiłam nad sobą. To nie jest tak, że to tak się urodziłam taka. Więc do tego Was dzisiaj zachęcam. Dajcie znać, jak Wasze radzenie sobie z trudnościami i błędami w Waszym życiu. Ściskam Was bardzo mocno. Dzięki i do zobaczenia za 2 tygodnie na następnym naszym Power Walku. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.